Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie po świąteczno-majówkowej przerwie, ale nie tylko. Ja nazywam się Mateusz Szukajto, to jest Gamecast, podcast o biznesie w grach. Dzisiaj z nami jest zacny game devowy młodzieniec Piotr Gnyb, PR Menago, senior PR, nie Menago, ale po prostu jest seniorem PR-u w GOG-u. Witam Cię serdecznie, Piotrze. Dzień dobry, dodam, że do GOG-a dołączyłem w zeszłym roku i jakoś tak wyszło, że poza tym PR-em i próbą na nowo prowadzenia tej historii zajmuję się też trochę tą nową działką, czyli kulturową, jak pewnie wiesz. Trochę opowiem o GOG-u, jako że jestem kierowcą GOG-a. GOG jakby został stworzony z grami klasycznymi i Game Preservation w głowie, całe to origin story, czyli jak ta platforma powstała, to była właśnie wizyta podejrzewam Marcina Mińskiego albo Michała Kińskiego, będąc do sklepów, kiedy zobaczyli, że te gry są nieszanowane, że można by je lepiej w cyfrowej epoce, która nadchodziła, pokazywać i stąd się ten rok pojawił. Przez jakiś czas to nie było jednak o komunikacji, no ale od listopada zeszłego roku, kiedy mieliśmy to bardzo fajne ogłoszenie GOG Preservation Program, mam nadzieję, że słyszałeś, może słyszałeś, tylko dla widzów przypomnę, że to ta inicjatywa, która mówi, że od tej pory GOG stworzył program, w którym obiecuje, że gry nim objęte, czy gry, które są w tym programie, będą zawsze działać na współczesnych komputerach, nawet jeżeli oficjalne wsparcie ustanie, albo nawet jeżeli będą zdrejestrowane z GOG-a. Więc od tego jakby mieliśmy to mocne i powrót jakby do korzeni i do tego, w czym mieliśmy się mocni, a w styczniu dołożyliśmy do tego taki aspekt kulturalny, czyli trochę rozszerzyliśmy działalność na też wyjście spoza tylko świata takiego bezpośredniego gier, czyli przystąpiliśmy do Europejskiej Federacji Muzeów i Ruchów Game Preservation, FGAMP-u, a w związku z czym jakby otworzyliśmy też ten świat akademicki, bardziej na świat naukowy, kulturalny i tam działamy. Mamy parę projektów, które jak się okazało, jak się nauczyłem boleśnie, świat muzealny działa trochę wolniej niż game dev, ale jak już się w końcu dojają, to mam nadzieję, że będą fajne. I też współpracujemy i też dużo się uczymy od tego, co my możemy wnieść do tego całego biznesu, no bo tak jak sobie o tym myśleliśmy w GOG-u, to mamy jakby takie dwie wizje Game Preservation, czyli po polsku to będzie dziedzictwo kulturowe gier. Nie znam dobrego odpowiednika, więc zobaczcie, jeżeli będzie specjalny. Archiwistyka growa. Ja myślę, że to jest to właśnie nie to samo, nie to samo, no bo widzisz, bo jakby tutaj w GOG-u, właśnie, bo to jakby to jest ta cała sytuacja. Mamy jakby dwa podejścia, tak? Mamy to podejście, powiedzmy, muzealno-archiwalne, czyli odnajdujemy kartridż, konsolę albo pudełko z grą, odkurzamy, stawiamy tam na gablotce, stoi i spoko, nie? Ewentualnie być może czasami się uda tą konsolę czy tą grę uruchomić, ale to nie wiadomo. Natomiast gdzieś tam my i pewnie nasi znajomi czy przyjaciele z innych firm mamy takie podejście, że te gry to jednak jest poza jakby kodem źródłowym i tym wszystkim, to jednak są te emocje i ta interakcja, którą masz z grami, czyli gdzieś ta gra generalnie dzieje się nie tylko na ekranie komputera, ale też trochę w twojej głowie, a żeby to się wydarzyło, to ta gra musi przede wszystkim działać i działać dobrze. Gdzieś tu wchodzi GOG, Nightdive, Atari czy inne firmy i my sprawiamy nie tylko, że te gry są dostępne, ale też, że są grywalne. I to od rzeczy dużych, takich na przykład przywrócenie gry do sprzedaży, bo coś tam nie zagrało i ona z tej sprzedaży wypadła, to był Alpha Protocol, Resident Evil czy inne, aż do takich rzeczy jak dzięki narzędziom, które są stosowane, czyli emulatorom, wraperom i tak dalej, umiemy te gry nie dość, że przywrócić do życia, to jeszcze sprawić, że mają takie feature'y, które współczesni gracze się przyzwyczaili i one są powiedzmy, że standardne, czy to obsługa pada dla generacji Z i TikTokowej alt-taby, żeby szybko zmieniać fokus, tak, pełno okienka, 2 monitory, 4K czasami, także tutaj też się lokujemy. No i gdzieś fajnie się wymienia o tym myśli i interakcje z działką kulturalną, bo z tego wychodzą fajne rzeczy. No i dobrze. Bardzo fajny, absolutny skrót. Mam nadzieję, że już kolejnych skrótów nie będzie. Będą tylko follow-upy na bieżączkę, bo tak naprawdę mieliśmy z programem kawałek jakiejś tam przerwy, tej takiej majówkowo-świątecznej. Niemniej po drodze się milion rzeczy wydarzyło, więc nie wiem, czy jesteśmy w stanie przelecieć się po wszystkim, jak to bywa, bo byłeś na reboocie, więc chciałbym, żebyś parę słów o tym powiedział. Ale póki co, poza tym, pewnie trochę Oblivion, pewnie troszeczkę o Expedition 33. I co ta gra de facto znaczy dla branży gier jako takiej. No i za chwilę
Po weekendzie, a właściwie w weekend zaczynają się Digital Dragonsy polskie i no i to już jest aż za dużo tego, więc może zacznijmy od reboota, który był podobno fajny, pomimo że jakby różne, ja gdzieś tam słyszę, że event ma jakieś tam swoje gdzieś tam problemy i to już nie jest tak intensywna komunikacja, tak jak za poprzednich lat, że reboot stał się brandem i po prostu idzie do przodu i to wszystko. Nie wiem, czy jest tak samo fajny jak w poprzednich latach, bo pewnie każdy będzie miał tutaj oddzielną opinię, ale na reboocie zdarzały się fajne gdzieś tam announcementy, albo coś wyciekło gdzieś z panelu, albo gdzieś tam któraś kluczownia musiała bronić się przed atakami krwiożerczych devów, którzy twierdzili, że kluczownie kradną pieniądze. Potem trochę z badań wyszło, że w sumie niekoniecznie, albo w sumie nie wiadomo, bo dzięki kluczowniom standardowy pożeracz FIFA dowiadywał się o indykach, ale to zupełnie oddzielny temat, więc dzisiaj również pewnie nie będziemy mieli na niego czasu. Ale powiedz, jaki feeling na reboocie był? Reboot to develop dla wszystkich nieznających, konferencja, no już z jakąś historią. Tak, europejskim game devie, konferencja dosyć chytrze chyba zrobiona przez chorwacki game dev, który rozkminił, że no co mamy lepszego do zaoferowania poza tym, że mamy fajne code'owe house'y w regionie, które robią i VFX-y i ogólnie code'owo fajnie stoją, jako takie zaplecze produkcyjne Europy Zachodniej, no to zróbmy to w pięknej Chorwacji słonecznej w okresie, kiedy wszyscy chcieliby, albo jest mniej więcej jakiś tam majówkowy okres, bo on faktycznie jest w jakiejś formie różnej praktycznie w całej Europie. No to ściągnijmy ludzi do nas, żeby mogli się pobawić i miło spędzić czas w takiej ekskluzywnej wręcz atmosferze. I co faktycznie zaskoczyło, a drugim ich chyba sales pointem było zapraszajmy jak największych gości, żeby gdzieś tam na panelu udało im się coś chlapnąć, a to przy sporze się przyczyni do wybustowania eventu, co również się udawało, więc jakby tu trzeba im oddać. Było to przemyślane i de facto z perspektywy eventowej kleiło się całkiem fajnie. Dzisiaj w świecie, gdzie wszyscy narzekają na GDC i tam, prawda, na Gamescom troszeczkę i tak dalej, no już pomijam ceny biletów na Dragonsach, bo to zupełnie oddzielny temat. Czym był reboot develop chorwacki w dzisiejszym stanie branży? To powiem ci tak, mi zawsze sprzedawano reboot jako takie miejsce, w którym jesteś na basenie z winieczkiem w ręku i się zmoczysz w wodzie i słuchasz ciekawego wykładu. To był mój drugi reboot i zawsze do tej pory lało. Także nie wydało się, żeby nie było zimno i nie lało, to już mi się nie udało. Podobno były takie rebooty. Ja się na nie załapałem. Może za rok, bo bilet już kupiłem, także zobaczymy. Ja bardzo lubię reboot. Uważam, że to jest bardzo fajny format. Między innymi dlatego, że to jest event, powiedziałbym, średniej wielkości. Znaczy, on się odbywa cały w jednym hotelu, więc wszystko się dzieje w jednym miejscu. Nie ma biegania, łażenia pomiędzy halami, pomiędzy przestrzeniami. To nie jest duże. A przez to, że się to dzieje w jednym miejscu, wszyscy mają naraz lunch i jedną imprezę, w związku z czym wszyscy są dostępni, są obok siebie, przez co odbywa się bardzo dużo ad hocowych, ciekawych rozmów, bo po prostu jesteśmy na siebie tam trochę skazani, stoimy blisko, więc nie sposób kogoś nie spotkać, czegoś nie słyszeć, nie pogadać. A przez to, że jakby w samej tej nazwie reboot, czyli kończymy ciężką pracę po marcowych eventach przedczerwcowymi, w związku z czym ten reboot to jest takie miejsce, żeby naładować baterię. Zamykamy rok obrotowy tak naprawdę w marcu i lecimy dalej. Na starcie, więc też, no jak mówisz, w tym pięknym miejscu, mimo że leje, ale jednak. I o ile sprzedawano mi ten zresztą jako imprezę bardziej networkingową niż konferencyjną, to o ile w zeszłym roku te prelekcje były takie sobie, o tyle w tym wydaje mi się, że bardzo, ja trafiłem na dużo ciekawych. Slajdy z nich, nie reklamując się i tak dalej, no ale robiłem te slajdy, więc są i na moim Twitterze, i na LinkedInie, więc można sobie zobaczyć. Chyba taki najbardziej, to one się fajnie wypełniały, tak, bo była bardzo ciekawa prelekcja Pontusa Machlera z Agora Gaming Partners. Ona się połącza mi w głowie bardzo z Twin Salesami, taką agencją marketingową, która pomaga w rozwoju gier, i prelekcją Łukasza Hacury, którego zawsze warto słuchać, bo to jest bardzo mądry człowiek.
I ona generalnie mówiła trochę o tym, co się dzieje, o tak zwanym kryzysie i kiedy z niego wyjdziemy. Otóż jakby moje takie ogólne wrażenie jest, że nie wyjdziemy, że to jest przede wszystkim nowy standard, to jest nowa norma i trzeba powoli nie myśleć o tym, jak przeżyć, tylko jak się do niej dostosować i dopasować. I to, co usłyszałam i to, co wybrzmiało, to przede wszystkim po stronie deweloperskiej, że produkcje, zespoły i gry są nierentowne. To znaczy, że koszta produkcji bardzo często przerastają prognozowane zyski albo nie sprawdzają tego zwrotu z inwestycji, który się podaje, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do wielkich, spuchniętych, dużych gier, w których jest masa rzeczy, które, jak mówił Łukasz Hacura i ciężko się nie zgodzić, bardzo często są przez graczy albo niezauważane, albo są mało ważne. On tam podaje parę przykładów, tam na jego projekcji były ciekawe też wykresy wzrostu kosztów do wzrostu zarobków i to wyraźnie pokazuje, że te dwie krzywe były bardzo różne, czyli koszty poszły tak, nie? A zyski bardzo powoli, co generalnie napędziło w kryzysie. No i tam generalnie rada była taka, że nie wszystko to nie jest esencją gry, co nie przysługuje. Z drugiej strony to było po stronie deweloperskiej. Z drugiej strony prelekcja Pontusa o tym, jak był na rynek inwestycyjny i w którym punkcie jesteśmy, jak pozyskać te pieniądze, mówi dokładnie to samo. Znaczy, że skończył się czas prostych, szybkich inwestycji na PDF-a, znaczy te pieniądze, które zostały wrócone, zostały wyprodukowane w pandemii, w COVID-zie i na tym wzrostach, zarówno przez państwa, które wróciły w rynek, dodrukowały dla przedsiębiorców i ludzi tam setki miliardów, tryliardów czy innej skali wartości, są to wrzucone w rynek, to nic dziwnego, że te pieniądze gdzieś potem dostały się w inwestycje. Tak samo i wszystkie VC, duże byty inwestycyjne porobiły bardzo dużo ryzykownych inwestycji na tym hypie. No i teraz, jak wiadomo, świat się zmienił. Wszystko jest trudniej, z czym po pierwsze duża część firm inwestycyjnych jest albo umoczona dalej w te inwestycje, albo liże rany po nieudanych inwestycjach. A to wszystko oznacza, że gdzieś tam musimy wrócić do korzeni, czyli do tego, że to te gry trzeba po prostu zacząć robić. I sorry, że ci przerwę, ale brutalnie spytam. Czy w tej perspektywie tego, co teraz mówisz, jakby uwag, które wykluwały się i realizowały na reboocie, i chwilę dosłownie później wychodzi z jednej strony Oblivion, który robi szok, i z drugiej strony Expedition 33, który robi jeszcze większy szok. Czy nie powinniśmy sobie zadać pytania i jakby urealnić tego, o czym teraz mówisz, w sensie te przepompowanie budżetów, stracone pieniądze, nietrafione inwestycje itd., itd. Bo można to traktować i nazywać jako, tak jak mówisz, nietrafione inwestycje, tak? Nieprzygotowane. Gdybym był inwestorem, a już tym bardziej takim polskim inwestorem, to ja bym nazwał to bardzo, bardzo brutalnie. Bo na bazie Expedition 33 wychodzi, że to nie jest problem rynku inwestycyjnego. To nie jest problem VCs, które wkładają albo nie wkładają pieniądze. Na sam koniec dnia wychodzi, że chyba nas wszystkich trochę game developerzy oszukali. Da się zrobić fantastyczną grę i oczywiście to jest przypadek albo nie przypadek takiego Expedition, ale jak ja bym miał teraz zerknąć na cały rynek, to się okazuje, że nie trzeba wielkich budżetów, że wszystkie te pieniądze zainwestowane, to one tak naprawdę po prostu poszły w pracę ludzi, tak, którzy mieli etaty i to luz, nie? Jakby dla mnie z perspektywy takiego zewnętrznego człowieka jest ekstra, że ludzie popracowali w miejscach, w których chcieli i realizowali swoją pasję, tak? Na Excelu to się nie zgadzało i kto jest tam najbardziej winny, to już jakby whatever. Ale jednocześnie wokół Expedition te nagłówki o tym, że założyciel studia zaczął robić Expedition, bo się nudził w Ubisoftie, trochę są nie na miejscu, wręcz są niesmaczne. To znaczy, że chłopak dostawał porządne pieniądze pracując w jednej z największych firm game devowych na świecie i jakby jemu Assassin's Creed robienie jakby było nudne. To zróbmy coś w 5 osób i będzie super, nie? Więc to znaczy, że w całe pokolenie twórców gier chodziło z fejkowymi Excelami.
PDF-ami. Ja mam zawsze tutaj co podejście. Mam pierwsze, to myślę jasne, tylko jakby widzę bardzo dużą różnicę między nowej firmie, która została założona i im wyszło. Pamiętaj, że sukces jest wyspą na morzu porażki. Na takich pewnie teamów, które zaczęły swoją wymarzoną grę i zatrudniły osoby z Reddita i w ogóle to wszystko było wielkim przypadkiem. Pewnie tych projektów zaczęło się naraz kilkaset, a ten się okazał sukcesem i w gorący złote tak bywa, że jednemu się trafia, co pobudza. Oczywiście nie ujmując wartości, jakości i tam wszystkiemu tej gry, to po prostu wszystko zagrało, było na miejscu, było w dobrym czasie, był to dobry miks rzeczy. Natomiast biorąc pod uwagę tak duże firmy jak Ubisoft czy inne wielkie korporacje, no to ja zakładam, że tam one mają wypracowane metody i robią bezpieczniejsze bety, tak? Tutaj zbieramy się do kupy, jak nie wyjdzie to trudno, a tu mamy wielką korporację, która jak robi swoje raporty giełdowe, jak robi swoje raporty inwestycyjne i tak dalej, to tak musi operować na czymś, co jest policzalne, świadome i te ich gry, zobacz, w jaki sposób się sprawdzają. Assassin's Creed Shadow sprzedaje się moim zdaniem bardzo dobrze. Oczywiście zawsze będzie ta jedna gra, która trafi lepsza, natomiast jak planujesz firmę na długie pokolenia, Ubisoft jest taką firmą, no to troszeczkę masz inne myślenie. Bardzo dobre pytanie będzie, co się stanie potem ze spółką, z firmą, która stworzyła ekspedycję, czyli jak będzie się rozwijała, ile będzie kolejnych gier, to jest jedna zła formuła, czy wieloletnia formuła na monetyzację. Także tutaj jest to o tyle ciekawe, że nie chcę spalić swojej prezentacji, którą mam w poniedziałek, wygłaszam prezentacji. W przypadku Obliviona to powiem ci, że jest super, jak masz wielki hit i fundusze, żeby po 20 latach go wznowić i pojechać na jego marce i ten, żeby część nie zapomniała, a większość roboty zrobione, tworzą nowe sety. I tak to ulubione 4 lata było, przypominam, z tego co wiem, Oblivion. No i do tego ludzie są jakoś tam wygłodniali kolejnego Skyrima, tak? Czy drogi inwestorze, game deweloperze, jeżeli masz w okolicy 20-letnią świetną grę, która z częścią kultowej serii, która ma tych lat jeszcze więcej, to nie wahaj się, warto zrobić po 20 latach remaster czy remake, bo jest to bezpieczny bet, zwłaszcza jeżeli poprzednia gra była tak dużym hitem, a ta generacja graczy powoli o tej grze zapomniała, bo przecież pamiętajmy, że ludzie, którzy się wtedy urodzili, to mają teraz 20 lat, tak? Także to jest to jest o tyle obłędne, że ja pamiętam premierę tej gry, pamiętam jak Maya Nelson się jarał, jak puszczał muzykę w swoim podcaście, to wszystko dla mnie przecież wydarzyło się całkiem niedawno, natomiast właśnie sobie uświadomiłem, że ludzie, którzy się wtedy urodzili, mają teraz 20 lat, także to jak followujesz, a chyba followujesz mistycyzm popkulturowy, to wrzucał to dosłownie 3 dni po premierze, że zauważył zjawisko, że na forach, na boardach, na Redditach ludzie młodego pokolenia dopytują się o szczegóły i czy wszystkie gry mogły być takie jak Oblivion bo dopytują jakieś takie mega podstawowe rzeczy, tak? One były standardem przez ostatnie 20 lat i widać, że w liczbie takiej masowej tego Obliviona odkryło pokolenie nowe, młode. No i jednocześnie odkryło Obliviona, który tam wygląda spoko, jako gra, pomimo, że ja zawsze byłem Team Oblivion, bo się na Skyrima już jakby nie załapałem, bo wtedy mniej grałem, ale Oblivion jak wychodził, konsolach, tak? Jak Oblivion wychodził, był fantastyczny, tak? W porównaniu do Morrowinda, który jakby ma taki praise, że Morrowind był tym ambitniejszym projektem, ale to Oblivion, jak się wchodziło w niego, to on robił roboty i absolutnie był moim zdaniem wówczas ciekawszą propozycją niż Dragon Age, ale to już jakby oddzielna kwestia, tak? Czekaj, nie rozumiem, że IP robi swoje, nie? Tak, ale dokończ to. Czyli mamy z jednej strony naprawdę Microsoft, bo Bethesda to też Microsoft, czyli wielką firmę, która ma wielką licencję, która ma pieniądze i czas, żeby bezpiecznie sobie ją doszło ci wypuścić. Bardzo fajna inwestycja, widać, że przyniosła efekty i tutaj, żeby do naszego koszyczka widać, dlaczego game preservation jest ważne, bez zachowania kodu źródłowego jeszcze z Obliviona, remake nie byłby możliwy, tak? I dodam, że ten case jakby Obliviona też jest, pomimo, że to Oblivion, no to też jakby kto grę robił, tak, bo robi Virtuos, czyli dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to absolutny gigant kołdewowy, to jest ich de facto pierwsza gra jako swojej własnej marki, no ale to jest firma, która na świecie zatrudnia ile tam? 7-8 tysięcy osób, tak? Tak, więc to jest olbrzymie IP, które jest posiadane przez
jedno z największych firm na świecie w ogóle dało te IP do zremasterowania dla Świetnej, wielkiej firmie. wielkiej firmy, więc jakby... Więc jakby... Tak, to Oblivion jest ciężkim case'em do komentowania. Trzeba Nie? być wielką firmą, która ma pieniądze, żeby dać innej świetnej firmie, świetną licencję. Jest wtedy szansa, że to wyjdzie. Z drugiej strony też masz Expedia, to też jest Kepler, tak? Kepler, czyli kiedyś duży fundusz inwestycyjny, który potem stał się wydawcą również, którego poszczególni studia są współdziałowcami i tam była też bardzo dobra kampania marketingowa, był Game Pass, były wszystkie rzeczy zapięte. No milion wishlistów, więc jakby... Tak, plus powiew świeżości w JPEG, ale ja na przykład, mimo że kupiłem na premierze, bo się zachwyciłem wizualiami i tak dalej, to jednak stwierdziłem, że nie masz pasa? Nie, bo ja gram głównie na PlayStation, a w zasadzie wyłącznie na PlayStation 5 i nie mam Game Passa, w związku z czym wspieram branżę, kupując gry w pełnej cenie. Czy ty nie powinieneś być ambasadorem w ogóle pasa, jako, wiesz, jakby tego też, jak wrzucają różne... Podobnie tak, ale a do tematu, bo masz to ekspedycję, ekspedycja jest super sukcesem, wyszła, ale mówię, no po drodze kilkanaście innych gier nie wyszło, więc sytuacja jest następująca teraz, że przede wszystkim wszyscy zmniejszają to ryzyko, czyli to, do czego byliśmy przyzwyczajeni, czyli setki milionów dolarów, czy dziesiątki milionów, nawet poszczególne miliony na PDF-a. Te czasy prawdopodobnie minęły, chyba że naprawdę zespół ma świetne portfolio, albo ci twórcy mają świetne portfolio, ale również ten vibe, czy to hasło, byli twórcy czegoś dużego, zakładają studio, coś tam, raczej już zadziała, chociaż rzeczywiście mówiąc raczej nie znaczy, że zaraz coś nie wypali, nie wystrzeli się, nie podali, ale to raczej będą wyjątkowe przypadki, podczas gdy do tej pory byli twórcy Wiedźmina i tak dalej, to wystarczyło, tak? Do tego, to jak powiedziałem, żeby te gry robić i mieć finansowanie, to trzeba te gry robić, czyli moim zdaniem trzeba coraz więcej udowadniać tym, że się samemu inwestuje swój czas albo pieniądze, albo jedno i drugie i doprowadza do jakiegoś punktu, w którym je sprawdzam, to zwiększa szanse na inwestycje. Kiedyś były to jakieś prototypy, teraz z tego, co wyniosłem z Rebuta, to raczej już jest vertical slice albo nawet demo, a im bliżej końca, tym oczywiście lepiej, natomiast trzeba mieć demo i trzeba mieć dobre. A co więcej, już z tego, co z takich ciekawych rzeczy, co wychwyciłem, to jednym z tych kluczowych wskaźników sukcesu jest również widoczność gry, czyli w jaki sposób gra nie tylko będzie miała ten gameplay, nie tylko będzie miała tę mechanikę, lupy, budżety i tak dalej, ale czy ona jest widoczna? Czy są takie momenty, które ludzie będą chcieli szerować na Twittera, TikToka? No w tym wypadku tak, no bo to hardkorowo wygląda jak fajniejszy młodszy kuzyn Finala Fantasy, więc jakby... Ja mówię teraz o tym nie w kontekście ekspedycji, tylko w kontekście ogólnie, że jest to jednym z czynników decyzyjnych, które wpływają na to, czy gra to finansowanie otrzyma, czy nie. Czyli jest to coś, o czym należy myśleć już w momencie projektowania tytułu, tak? Czyli dlaczego ta gra jest na tyle ciekawa, że ja będę chciał ją sprzedać. Czy są jakieś takie momenty, które czujemy projektując demo, czy projektując pitch deck, czy tworząc pitch deck, czy projektując nasze demo dla wydawcy, czy inwestora, że on zobaczy, że faktycznie to jest taki moment, że sam kliknął share'u i w ten filmik wgrał na jakiś tam medium, na tym to będzie. I to jest ciekawe, nie? Że zaczęło to być tematem. No oprócz tego oczywiście, czyli skalowanie w dół, tak? Czyli mniej AAA, mniej feature'ów, mniej rzeczy, zejście wszystkiego w dół. No tylko wiesz, przy Expedition nie do końca zejście, tak? No to jest, tam jest już wspominam, z 53 godzin historii. Ale jest 60 traków muzyki, nie? Więc jakby są rzeczy, które... Ale zakładam, że muzykę zrobić jest prościej. Zakładam, że stworzenie kawałka muzycznego jest mniej skomplikowane niż kolejnych 100 godzin gry. A do tej pory, jak sobie myślisz, że JRPG, to tak 200 godzin co najmniej, a tam jest ich 30, czyli człowiek w moim wieku to wie, że w pół roku to je skończy, tak? Mając obowiązki i inne rzeczy, a już nie ma tego przypychu. Ja zresztą dawno o tym mówiłem. Wydaje mi się, że chyba nawet jeszcze na Poligonie mówiłem, że gry są za duże, za trudne, za obłożone rzeczami. Przed gra sobie tego Assassina Shadows, który muszę powiedzieć, że grałem cały czas, więc jakby mi się podoba. Fabuła dla mnie jest tam niestety pomijalna, no ale jest tam jakieś zarządzanie tą swoją chatką, są rzeczy. Po prostu nie wiem po co, w sensie ja chcę chodzić tam, mordować ludzi, unikać, bawić się, mieć takie momenty z tą ninją, jak FNAF Ninja, nagle dostaję na twarz zbieranie znaczków, zbieranie bonsajów, żeby projektować swój ogród, potem muszę wrócić do swojego obozu, żeby update'ować miecz, jakby na cholerę, no jakby podobała mi się prostota pierwszych asasynów, kiedy to wszystko było osadzone prosto, nie miałem się kombinować, a tutaj
Ta gra po prostu nie jest za duża. Ja połowy z tych rzeczy nie wykorzystuję. Nie wiem, jak to oczywiście ma to się w statystykach Ubisoftu. Wiem, że trakują nasz każdy ruch i badają, co robimy. Ale mam wrażenie, że ta maszyna rozpędzona open worlda z czymś tam, gdzieś tam po drodze zatraciła tą magię pierwotnego Asasyna. O ile to się sprawdzało pewnie przy dużym poziomie możliwości ryzyka, to mam wrażenie, że to może teraz się zmieniać i te Asasyny mogą bardziej wrócić, czego bym sobie chyba życzył. Ja zacząłem grać w Kingdom Coma i... Odbiłem się. Za trudne. Znaczy, super, ekstra, ale jakby wiem, że to może zrobię jeszcze te 10, może paręnaście godzin, ale ja nie zrobię w tej grze 50-60 godzin, bo po prostu odpadnę po jakimś tam czasie. Nie? I jeszcze wracając, czyli jeszcze raz, sumując tego robota, tak? Czyli skalujemy się w dół z produkcją, musimy zrobić więcej, żeby dostać mniej niż kiedyś dostawaliśmy, ale żeby w ogóle coś dostać. Po trzecie też bardzo na taki był panel PR-owy. Ja generalnie to panele tak średnio, bo one są rzadko ciekawe, bo ludzie mówią różne rzeczy, a w esencji tym czasami jest mało, jak nie ma dobrego prowadzącego. Ale tu chodziło, jakby panel o PR-ze był dla mnie bardzo ciekawy, bo co ciekawe, prawie rzeczy, które sobie notowałem i wypisywałem, prawie nie dotyczyły tradycyjnych mediów. W sensie one zostały tam, no są, jasne, należy fajnie być, ale wszystkie pytania, wskaźniki inne to poszły w influencerów. Czyli tak, dla mnie to było takie znaczące, że zasadniczo to już nikt nie mówi dotrzeć do mediów. No będą, nie będą, trudno, tak? Natomiast ciekawe było to... Ostatnio rozmawialiśmy sobie wewnętrznie, ile jest w Polsce mediów, akurat może nie growych, ale hardware'owych na pewno, które nie mają swojego, nie prowadzają równocześnie YouTube'a czy TikToka i no tam dosłownie jest chyba jedno w Polsce, które jest po prostu medium online'owym. Tak, cała reszta de facto czy większość swojego trafiku ma przez YouTube albo TikToka. I recenzenci, tak, bo są ci influencerzy, recenzenci, bo teraz tak naprawdę wszyscy są influencerami i są ci, którzy mają zaplecze dziennikarskie i robią recenzje faktyczne i wiedzą, o czym mówią. Przepraszam, to źle powiedziałem. No to przez media rozumiem tradycyjne media, te, które ja prowadziłem, czyli blogi, gazety i tak dalej. Ty masz rację, to przepraszam, zbyt duże przesunięcie. No tak, ale generalnie YouTube, TikTok, czyli social media i te rzeczy. I co było tam ciekawe, to była tam taka obserwacja, że zarówno, i to chyba też jest jakaś ogólna zasada, jak tak o tym myślę, że zarówno Steam, jak i YouTube, jak i inne platformy starają się coraz bardziej użytkownikocentryczne, to znaczy przez to, że coraz lepiej nas znają i nasze gusty, to co chcemy, to ten content, treści nam dawane są coraz bardziej dopasowane pod nas, a to oznacza, że nie ma znaczenia jakby wielkość kanału, która publikuje treści, jego waga, tylko to, czy ten materiał jest dla ciebie. A to oznacza, że z tego, co tam wynotowałem sobie, duże kanały, i teraz masz rację, czy to media tradycyjne będące na YouTubie, czy indziej, czy po prostu kiedyś dawni influencerzy, czy załóżmy, że twórcy treści na YouTube, o tak nazwijmy, czy twórcy treści ogólnie, to ci duży dostali straszny łomot, bo tam zasięgi spadły im po 30%. I taka porada dla marketingowców, lepiej mieć 10 średnich niż jednego dużego, ponieważ z tych 10 średnich może wykręcić większe wyniki niż ten jeden duży, a przynajmniej będzie mieć większą szansę, że to ich materiał wpadnie do większości użytkowników po tematyce. I trochę to samo robi Steam, tak? Steam coraz bardziej to stronę dopasowuje pod użytkownika. Także... Czy byłeś na jakimś panelu albo miałeś okazję z kimś porozmawiać? Albo czekaj, najpierw od Miłosza rzucę o pułapce długości treści, także trzeba grę wypełnić treścią po to, żeby uzasadnić troszeczkę cenę, co robi Ubi, tak? Więc content ma osobowość teraz po prostu, więc tak, to wszystko razem. Ale ja myślę, bo wiesz sobie, czekaj, no to jeszcze raz, możesz mieć, możesz mieć 200 godzin nudy versus 30 godzin intensywnej akcji. Na pewno zakładam, że 200 godzin nudy, zatrzymasz się na 30 godzinie, ci dalej nie będzie chciało, bo po co? Więc ja bym tak nie fetyszyzował tego. Poza tym pamiętajmy, że była taka dyskusja na Twitterze, czy Chruszczo, jeżeli się nie mylę, CD Action zrzucił pytanie, że gry są za drogie. Ja stwierdziłem, że gry nie są za drogie. W sensie gry są bardzo często bardzo tanie albo wręcz darmowe. Gry na premierę mogą być drogie. Natomiast pytanie, czy to, co robi Steam i to, co się dzieje z tym rozrzucaniem treści pod użytkownika, coraz trudniej coraz trudniej zbudować momentum, tak? Coraz trudniej jest wytworzyć globalne, popkulturowe wydarzenie, tak, w którym chcesz brać udział. Ja się w tym roku złapałem na takie 2 wydarzenia.
Pierwsze wydarzenie było Kingdom Come Deliverance, kiedy chciałem być częścią tej premiery i drugie to było właśnie Ekspedycja 33. Obydwu się niestety odbiłem, ale wziąłem w studzie, tak, złapał mnie hype i wziąłem, ale dodajmy, że to były świetne gry, tak, znaczy tam gdzieś w bazie tej gry była jakość i to dodajmy, że jakość na kluczowych elementach rozgrywki, nie na wszystkim, bo to zgodnie z wykładem Łukasza fokusujemy się, co jest osią naszej gry i tam dowalamy jakość, tak, żeby było 120%, a czy koniom się kurczą jądra, jak jest zimno, czy są inne rzeczy, to raczej nie, a jak to będzie na 6 na 10, to gracz będzie tak rzadko, że wybaczy, nie przejdzie. Więc to, co było już rok temu na reboocie, też to było Twin Series, nie to, co było na Dragonsach, że quality over marketing, w sensie w tym momencie, no, przy tym wszystkim, jeżeli gra na dzień dobry nie jest turbo super, to możemy czarować i nie wyczarujemy, tak? Bo gdzieś tam w finale będzie zarówno pik graczy, rekomendacje graczy, recenzje graczy i to one napędzą. My tylko możemy zbudować antycypację tej jakości, ale jeżeli rozczarujemy tą jakością, to będziemy bardzo, bardzo szybko Do tego chciałem bić. Tutaj już jeszcze dorzucę, że gry mają problem dewaluacji swojej wartości poprzez agresywne cykle przecen. Ale inna rzecz. Czy w trakcie panelu albo jakiejś rozmowy na reboocie, czy miałeś z kimś rozmowę i ktoś był w stanie powiedzieć, że no tak, influencerzy mi sprzedają grę? Czy influencerzy się jeszcze opłacają? Bo ja czasami... Wszyscy to mówią. Znaczy nie, no jakby... Można wyraźnie pokazać, ja mogę to powiedzieć na premierze DDS-a, że widziałem, którzy byli opłaceni, ale którzy przyszli sobie, bo zobaczyli te streamy i często byli to dużo więksi gracze niż ci, za których zapłaciliśmy. I widzieliśmy piki, jak to rosło po tych influencerach. To nie, no to jakby influencerzy sprzedają gry. To możemy powiedzieć to jasno i od razu. Oczywiście największy problem jest taki, że mamy te kanały tak płatne i nasze i te, które earned, owned, tak, to wiemy, czy wyjaśnić. Earned to te, które ludzie chcą. Tak, on to te, które my mamy, paid to, które zapłaciliśmy, tak. A earn to te, które ludzie zrobili, bo zobaczyli coś fajnego. Więc musimy, my jako marketingowcy rozpędzić tę maszynę tak przez te różne działania, żeby ci tak naprawdę, bo influencerzy mają swoją publikę, która oczekuje od nich pewnych rzeczy, dlatego ich oglądają. Jeżeli ten influencer jest opłacony, żeby nie było, robimy to się opłaca, warto to robić. Ale jeżeli robi to głównie dla pieniędzy, ta gra jest taka trochę i nie trafimy dobrze z doborem albo coś, to on nie da swojej publiczności tego, czego ona potrzebuje i to będzie takie średnie. Tak, on musi być naprawdę autentycznie tą grą zajarany, tak, żeby to zadziałało, żeby tego emocje, żeby widać było, że on w tę grę gra, on się nią jara i ta emocja jarania i przekazanie będzie szło dalej. Więc mówię, to jakby teraz po prostu najlepszy kanał sprzedażowy, tak? Znaczy najlepszy kanał nie sprzedażowy, najlepszy kanał przekazywania informacji o twojej grze. Jak wiadomo, są tylko dwa typy gier na świecie, takie, których wiemy i takie, których nie wiemy, więc jakby influencerzy mówią to, że miliony ludzi oglądają tą grę, jak oni grają, widzą, jak ona wygląda, widzą, komu jakość, widzą, jak wygląda rozgrywka i to też dajemy, że to bardzo dobrze pokazuje, na czym ta gra polega, bardzo często, pewnie nie zawsze są wyjątki, ale generalnie widzimy, co tam się dzieje i jak człowiek ją odbiera, co często brutalnie obnaża to, co dawało się ukryć i przykryć wszystkich prasowych previews pisanych, tak, albo tych wszystkich magicznych zaklęciach recenzentów. Jeżeli jesteś studentem 3. roku, który jeździ często w Bieszczady i ma babcię, to ta gra ci spodoba bardziej. Tak? Co to znaczy? Nie wiadomo i komu się mniej, to cena jest niejasna. Tak? Ja dodam, że zawsze stałem na gruncie, że trzeba mieć jaja i w tej grze wydać ocenę, bo ta ocena jest znacząca. Możemy sobie długo i namiętnie dyskutować, że nie jest ważna, a jednak finalnie czytamy Metacritic i mówimy, to gra ma 90. Nie? To coś znaczy. Dobrze, to jeszcze tak, no to dokończ swoją wypowiedź długo, proszę. Dlatego mówię, że to możliwość oglądania rozgrywki, ale również interakcji czy komentarza grającego w tę grę, jak dobrze trafimy, aby najlepsze kanały to te, które są oczywiście duże, ale takie, kiedy człowiek sam chce tą grę zagrać i sam próbuje, bo w tym momencie wiadomo, że to jest najlepiej dobrany przekaz pod jego użytkowników, a oni podejmą na tej bazie decyzje. No jak Mark Pyler, kiedy zagrał w jedną z gier, przy których pracowałem, to powiem, że wybiło tak, jak na premierę nie wybiło, tak? A to był jeden człowiek, który sam z siebie nagle zagrał, zobaczyliśmy, że coś się wydarzyło po spajku sprzedaży i się okazało, to Mark Pyler, dobra, nie? Super, że się dowiadujemy takich rzeczy ale to trochę jakby tak się zdarza.
Dobrze, powiedz mi jeszcze w perspektywie Expedition, bo też jakby ten temat chciałbym jakoś tam zamknąć, bo dla mnie jest tam jakiś kawałek takiego troszeczkę game devowego oszustwa, jak to się stało, że dało się tą grę budżetowo troszeczkę inaczej zrobić niż cała reszta i tak super się udało, tak, bo tu przy Baldurze już było mówione, że się nie da tak robić gier i tak dalej, ale jednocześnie no jakby no mieli budżet jaki mieli i skalę jaką mieli, więc no i IP swoją drogą. Moim zdaniem Baldur Tak, więc to może nie jest daj mi tylko skończyć. handlowa GTA, nie, ale to jest ten sam typ, to jest gra, która się nie do powtórzenia jest. Tak, i jakby już pomijając oddzielnie, że też Expedition jakby wpadło w, moim zdaniem, pomimo tam różnych narzekań, w okres, czy ten rok, w którym się pojawiło bardzo dużo fajnych gier. Albo wręcz bardzo, bardzo dobrych gier, tak? Albo co najmniej kilku pretendentów do gry tak, roku, ale... więc też pojawiło się w takim momencie no, nielekkim i nawet konkurując troszeczkę jakoś tam zasięgiem czy typem gry z Oblivionem, też sobie poradziła, tak? Więc jakby tam jest kilka niesamowitych historii premierowych w jednej przy Expedition, tak? Jeszcze jedną, która mnie jakby interesuje w perspektywie takiego troszeczkę oszustwa Expedition, to kwestia, kto tą grę robił, w jakiej liczbie ludzi i dlaczego to nie byli game devi, tak? W sensie to większość teamu była juniorska, bo zawsze się mówi, że no gry są mega trudne do robienia, mega kreatywne, trzeba mieć bardzo, bardzo doświadczonych ludzi, jakby zrobienie tej gry takiej naprawdę spoko, tej, o której mówisz, która zaskoczy z influencerem, tak? No bo jakby trzeba mieć pewien poziom quality, dosyć wysoki tak naprawdę dzisiaj, bo większość gier jakby ich marketowanie jest mega trudne, bo nieważne ile pieniędzy zapłacić, quality jakby wyjdzie po drodze i większość gier jest mediocre, tak? I to nawet bardzo, tak? Ale tutaj w tym wypadku ludzie bez doświadczenia, bez backlogu game devowego, tylko gdzieś tam specjaliści w swoich jakichś tam mikro przestrzeniach, udało im się zrobić jakby mega odkrywczą grę, więc jakby czasami się zastanawiam, czy to... Czekaj, ta gra przede wszystkim miała bardzo dobry marketing, miała bardzo dobre wyniki i chwytała za serce przede wszystkim wyglądem. I o tej grze słyszałem, że to jest najpiękniejsza gra na PS5 Pro, czy tam pewnie na Xboxa i na PC. I ta gra się od razu wyróżnia. Jak masz PS5 Pro, to szukasz gier, które rozwalą ci telewizor i to jest Assassin i to jest Ekspedycja, tak? Są dwie gry, które są tam fenomenalnie. W związku z czym, a ponieważ w grach wideo, komponent wideo jest nie bez przyczyny, patrzymy na te gry, więc jak one wyglądają przepięknie, no to nic dziwnego, że ja chcę zagrać tą piękną grę, mimo że, jak kiedyś marudziłem, nie lubię JRPG-ów, tego, że trwają 100 lat, że mają durne fabuły, że jest ten green, że są te losowe walki. W tej grze może nie ma durnej fabuły, bo ona jest bardzo interesująca. Bardzo fajnie dołożyć ten europejski storytelling do japońskiego typu rozgrywki. To bardzo fajny miks. Fajnie, że granie traktuje idiotem, było dużo fajnych, nietypowych elementów. Oczywiście dla mnie potem im dłużej wlasem te elementy gameplayowe, które mnie frustrowały i mnożyły, przebiły. Ale ta gra wygląda, no jakby i ten pierwszy haczyk, że ona wygląda i ty chcesz w nią zagrać i się możesz wciągnąć, czyli wiem o grze i potem drugi wolny gra jest ciekawa, czy jakaś, przeważył. To jakby ta gra naprawdę miała świetne wyniki przed premierą i było widać, że ona chwyci, tak? Czuję, że ludzie nie gadają, tak? Znaczy najgorsze, co może być, to jak masz grę i jest o niej cisza, tak? Czy pokazujesz to demo na Netflixie, pokazujesz te trailery i nie ma reakcji, nie? No to wiadomo, że coś nie klika. A były takie badania, nie? Że możemy sobie popatrzeć i może nawet nie jakość komentarzy pod filmikami z gry na tym YouTubie, ale liczba tych komentarzy, tak? Jeżeli ludzie nie dyskutują, nawet nie hejtują tej gry, nawet jeżeli nie krytykują, tylko mówią, to najgorsze, co się może wydarzyć, że ta gra wejdzie i utonie, bo masz albo hit, albo go nie masz, a Ekspedycja, więc mówię, Ekspedycja przede wszystkim po pierwsze, jeżeli chodzi o budżet i tak dalej, zdarza się, Superhot też nie był grą robioną przez seniorów, był grą z Game Jamu, tak? Która jest najlepszą grą na VR przez Bóg wie ile lat teraz i przynosi kolosalne zyski. Ekspedycja też się udała, trafiła, wszystko zadziałało, plus bardzo dobry marketing tej gry, który tę grę wypromował, która poszło to chyba $200,000 na influencerów, tak? To się nakręciło samo. Plus Game Pass, plus gdzieś być może, nie wiem, czy to jest ten raport newsu nowy, no tam jest napisane, że takie, że nostalgiczne gry i RPG stare, to RPG najbardziej angażują, tak, RPG strategie, no to jest RPG. Dawno JRPG poza fanerem takiego głośnego, nowego to nie było, ten przede wszystkim jest inny, bo ma ten francuski sznyt, tak, że ma wizual francuski, ma inną fabułę, ma bardzo ciekawy świat, plastycznie świetny, ta powieść jest ciekawie poprowadzona, zagadka jest fajna, ta ekspedycja, to wszystko tam gra, nie? A to mówię, no jakby jak
twórcy gier często czują, czy siedzą na tym złocie, czy nie siedzą, tak? Czy ta gra rezonuje, czy nie rezonuje. Movie Games przy DDS-ie 2 wiedziało, że ta gra rezonuje z publiką, tak? Wiedziała, że ludzie grają w to demo, jarają się tym, czekają, tak? Ta gra oczywiście nie była bez wad, ale na swój budżet i skalę wiedzieliśmy, że to działa, tak? Pytanie, jak wysoko wyskoczy, nie? Okej. No i dobrze. I teraz czy będzie więcej twoim zdaniem gier? Ja wiem, że to mega sztampowe pytanie, ale still, tak? Czy będzie trend na to, żeby robić więcej ekspedycji, a mniej asasynów? Nie wiem, jak, wiesz co, no Assassin przede wszystkim jest gigantyczną grą, więc jakby tak, AAA będzie mniej niż AA, bo AAA są droższe i dużo się produkuje. To na pewno. Natomiast czy będzie więcej JRPG-ów z jakimś zubem? Oczywiście, no jak sobie patrzymy, jak jakaś gra... Jak mamy bardzo duży sukces, pytanie, jak dużym sukcesem, bo ona już jest dużym sukcesem, ale może będzie gigantycznym sukcesem ta ekspedycja. Jeżeli ona będzie gigantycznym sukcesem, to być może z niej się wypączkuje nam cały nowy gatunek. Tak, mamy ten Vampire Survivors przykładem, że taki mega sukces, który potencjalnie oczywiście jest w jakiś sposób replikowalny z inną skórką, czy innym haczykiem, to będzie na pewno powodował naśladownictwo i bardzo dobrze, no bo w ten sposób będziemy testować różne idee i być może duża liczba zmian w tej metodzie czy tym miksie, który ekspedycja zaoferowała, pojawi się kolejną ciekawą, jeszcze bardziej odmienną grą, która z kolei wytworzy jeszcze kolejną inną. Tworzenie gier wideo to iteracja starych pomysłów z uwzględnieniem zmieniających się czasów technologii i czegoś być może nowego, co nam wpadnie do głowy. No tak, no próby będą. Pytanie, czy to się przełoży na sukcesy. Zobaczymy, no jakby... Pamiętam jakiejś tego prezentacji, nie wiem jakiej firmy, ale jak odnieść sukces, no więc trzeba mieć świetny zespół, dobry pomysł, marketing i szczęście, tak? No to jak będą te 4 proste do osiągnięcia. Tak, bardzo proste elementy. Spełnione, to mamy sukces, także tak, wszystko szczęście i timing absolutnie jest od nas zależny, także tak, to absolutnie to się wydaje. Jakby i budżet. Wiesz co, nie wiem, no jakby mam wrażenie, że te RPG, tak, że gdzieś w ogóle temat RPG-ów bardzo w tym czasie też urósł. Nie wiem, czy były takie dyskusje, czy Oblivion zaszkodził, czy pomógł ekspedycja. Może właśnie pomógł, tak? Wniósł temat RPG-ów, znowu, że RPG są nowe, że te stare, że to jest jakiś remake starego. Pamiętajmy, że obie też w pasie są, tak? Żeby nie było. Tak, bo to jakby ty mówisz o konsolowej części tego, tak, przy Expedition jak najbardziej. Przy Oblivionie nie wiem, ale jednocześnie tam one robiły cyferki PC-towo duże, absurdalnie duże tak naprawdę, tak? To prawda, i zobacz, że każdy mógł tą grę sprawdzić i się wciągnąć w ten świat, zagrać, a być może przez to powiedzieć innym, a ktoś przez to, jak ja na przykład kupił na PlayStation 5, tak? Gdzie nie było tego za darmo. No i dobrze, i teraz ja się po prostu zastanawiam, jeśli ktoś teraz siedzi i robi średniej skali grę, w te 20-30 osób, czy on zastanawia się, ej dobra, to co mam zrobić, bo miałem pójść do inwestora z czymś ambitnym i że potrzebuję dodatkowe 15 osób, czy ten inwestor mi teraz powie, ej mordo, może niekoniecznie, bo to patrzę tutaj na Expedition i tam inne rzeczy i czy ty naprawdę potrzebujesz dodatkowe 10 osób do produkcji, nie? Jakby, jak to się dzieje, że przez tyle lat mówiło się, że dobrą double-A-ową grę to się robi w 100 osób, czy tam w 80, a tu się okazuje, że da się ją zrobić w 30. Ja specem od produkcji nie jestem, ale jeżeli mamy złoto i prototyp jest świetny, wertyka sesji, możesz się oderwać, to zakładam, że sobie, jak ci dołożę te plus 10%, plus tam ile, 30% załogi jest, tak? Bo to 10 osób, czyli dołożę do tych 30, 10 to 30%, to będzie lepsze. Jak mu to udowodnisz, to sądzę, że te pieniądze dostaniesz, o ile ten build, ta wersja demonstracyjna, którą zagra inwestor, wydawca, to sprawi, że on się nie będzie mógł oderwać. Ja bardzo, bardzo polecam różne inne historie, bo Balatro też, nie? Balatro też niby jest świetnym sukcesem, wydarzeniem popkulturowym, które pewnie będzie spłonowało całą masę gier jak Balatro, ale to też była świetna robota marketingowa PlayStacka, który tam, po pierwsze, tę grę, była też prezentacja PlayStacka, na której byłem, jak Balatro było marketingowane, to oni tę grę znaleźli, jak miała tylko 6 followerów. Więc to było bardzo szybkie i już chwytało i wiedzieli, że idą na złocie. Szybkie dopięcie kontraktu, potem praca nad tytułem i nad marketingiem, i nad popularyzacją, i turnieje, i influencerzy, i inne rzeczy i wystrzeliło, tak? Ale to jeżeli grasz w grę i ludzie ci mówią, że Jezu, jakie to jest zajebiste, to coś masz, a mówią, okej, no to pewnie jest za wcześnie, żeby to zrobić, albo chyba, że tą grę musisz wydać, bo coś tam, tak? Wyniki kwartalne, giełdowe, whatever.
Tak, no bo tutaj jakby ja wszystko się w zgadza. perspektywie, wiesz, jakby takiego branżowego jaranka, że ej kurde, ale super, że się udało Expedition taki wow zrobić. Z grą samą sobą, swoim story dosyć komplikowanym, ale i że udało się szaleństwo, tak, a ja to raczej widziałem perspektywę tego, że to dla studiów, które szukają pieniędzy i publisherów, Expedition nie jest dobrym case'em, tak? Bo to nie jest jednoosobowy, prawda, strzał, który wyszedł. Nie, Expedition przełamuje jakby kilka schematów game Ale devowych pod poczekaj. tytułem, wiesz, nie potrzebujesz dużego budżetu i tak dalej, potrzebujesz quality, jakby timingu i tak dalej, ale jednocześnie, to mówię, po co przychodzić do inwestora czy publishera, czy funduszu po dodatkowy 1 000 000 euro, żeby zatrudnić dodatkowe 15 osób, skoro każdy VC teraz powie, okej, a nie możecie zrobić tego 20 osób, bo dało VC się, to nie? polecam z VC slajdy pod Bruce'a Mafflera, który wyjaśnia, czym się różni VC i czym od wydawcy czy inwestora branżowego. W skrócie VC potrzebuje przebitki razy tam 100 na inwestycji, żeby w ogóle widzieć sens wchodzenia, więc jak nie masz Games as a Service, czy innego LiveOpsa, to raczej nie dla nich jest zabawa, albo całego pipeline'u produkowania, ale wracając, no nie, ja uważam, że wszystkie informacje, które mówią, że jakaś gra dała bardzo duży zwrot inwestycji i okazała się hitem w czasie w milionach, jest potencjalnym sygnałem dla rynku inwestycyjnego, że w gry może warto inwestować, być może już nieco ostrożniej, ale te dzikie numery, które były wcześniej, są gdzieś tam możliwe, co daje impuls inwestycyjny. Czyli im więcej będzie Balatro, im więcej będzie ekspedycji Obliviona i tych, że widać, że gry stukają grube miliony potencjalnie, że te ROI, czyli zwrot inwestycji jest bardzo duży, te mnożniki są duże, to będzie powodowało, że ludzie będą przychylniej patrzyli znowu na inwestycje w gry wideo. Mam nadzieję, że taki sukces się wydarzy znowu w Polsce, no bo to też da, i że będzie więcej niż jeden, i to da jakiś pozytywny impuls do naszych działań inwestycyjnych w Polsce, bo te, jak wiadomo, są jeszcze cięższe niż gdzie indziej, bo jest generalnie ciężej, tak? No ale mówię, dla mnie to, jeżeli masz złoto i mówisz, potrzebuję jeszcze trochę, żeby mieć większe złoto, a już widać, że jest bardzo dobrze, to ja może nie mówię takim zupełnym przekonaniem, ale zakładam, że dorzucenie trochę kasy, żeby było jeszcze lepiej, nie będzie jakimś ogromnym czy niewykonalnym problemem do przejścia. Natomiast musisz mieć coś, co już działa. Tak, na przykład gdzieś tam ekspedycja miała te dema, tak na demo, że mogę pokazywać, że to klika, tak? Oblivion to nie musiał mieć ten, bo to był Shadow Drop. To też jest ciekawe, bo to była na przykład taka dyskusja, Milo chyba tam, czy Michał Mielcarek, serdecznie pozdrawiam, mówił, że to nie fair i tak dalej, że się robi Shadow Dropy przez wasze duże firmy, bo to zabija jakby plany innych. Z drugiej strony słyszałem bardzo ciekawe dyskusje, kiedy mówili, że właśnie Shadow Drop, oczywiście tylko w tej marce, która ma znaczenie, tak, no bo jeżeli masz Shadow Drop gry, o której nikt nic nie wie, no to powodzenia. Znaczy, wiesz, no to był Shadow Drop zaraz po świętach, więc jakby ja wiem, że Amerykanie słabo zwracają na to uwagę, ale myślę, że w Europie ja nigdy bym w życiu nie robił premiery swojej gry zaraz po świętach, tym bardziej przed majówką, nie? Więc to był taki Shadow Drop, moim zdaniem, który nie powinien nikomu zaszkodzić. No, tam były uwagi, że nawet więcej pisało, że rujnujesz inne plany, masz i tak dużo widoczność, więc nie. Dla mnie słyszałem bardzo ciekawą tam opinię, że przez to, żeby to był niespodziewany Shadow Drop tak wielkiej marki bez wpływu marketingowego, to było na tyle ciekawe, że mnie dodatkowo jeszcze napisało o tym, że wow, Shadow Drop, Obliviona, no a potem te wszystkie skojarzenia, że to super gra, legenda, 20 lat morą i tak dalej, nie? To jeszcze bardziej nakręciło ten speed na tą grę i tam do 200 000 chyba graczy na raz takie w piku się nagle pojawiło, ale tak, no takie rzeczy działają, no. Tylko mówię, no w przypadku Obliviona, skoro chcemy jeszcze raz wielką firmę, która ma inną wielką firmę, która ma wielką markę i może wynająć świetną firmę do robienia, tak. Wtedy jeszcze taki Shadow Drop zadziała, więc raczej sytuacja jest w Polsce dla nielicznych. No niepowtarzalne de facto. Myślę, że tak, to w skali globalnej pewnie parę gier albo parę sytuacji mogło się wydarzyć. To były 4... Aha, i była jeszcze świetna, to skończę jeszcze jeden, mamy 10 minut tylko. Bardzo fajna prelekcja o umowach. 2 prawników prowadziło w negocjacjach. Spodziewałem się, że będzie tak sobie, a dużo strasznie fajnych kruczków
powiedzieli. I generalnie też trochę polecam też slajdy, bo wrzuciłem dużo tam było takich rzeczy, czyli jak prawnik patrzy na te deale prawnicze, kiedy faktycznie jest koniec negocjacji i na przykład finalnie kiedy wyjść z twarzą, czyli zrzuć to na prawnika, to była tam fajna teza, jak już wszystko tam zawalisz, ale się dogadacie, to jest to mój prawnik, mówi, ja to mam wyliczone w koszta, w sensie moja reputacja i moja osoba personalna jest wliczona jakby w koszty tego dealu, ale sporo tam było naprawdę ciekawych tipsów, tricksów i tego, co należy w ogóle zrobić, zanim się do tego prawnika pójdzie i żeby to poszło, wiadomo, że będzie boksowanie, wiadomo, że będzie nerwowe, wiadomo, że będą różne sytuacje, no ale żeby zminimalizować to, co i tak nastąpi, to co należy przedsięwziąć kroki i co mieć w głowie przemyślane. Tak z mojej strony, dlaczego ten deal dla dwóch stron ma być atrakcyjny. Jak nie wiemy, dlaczego ten deal ma być atrakcyjny dla naszego partnera, no to jakby skąd on ma się tego dowiedzieć, tak? Na przykład tak, albo być szczery z prawnikiem i nie overpromise, czyli nie obiecywać tego, co nie będzie, bo rozczarowania są gorsze niż zaskoczenia pozytywne. O, to także mówię, Reboot nigdy mi się nie kojarzył z imprezą, nie z imprezą kontentową, konferencyjną, tak, gdzie jest kontentą, a w tym roku naprawdę byłem bardzo, bardzo zadowolony. Dodając oczywiście tego aspekt networkingowy, miejsce, inne rzeczy, to w sumie miał powiedzieć, która część jego najbardziej mi się podobała, ja sobie, że kupiłem znowu bilet na kolejny rok z własnych pieniędzy, to jest to właśnie te wykłady, kolekcje. Okej, czyli polecamy. No i co teraz z digitalami, Dragonsami, które za chwilę w tej perspektywie? Różnica? Znaczy na Dragonsach, że będzie... czego się spodziewasz i tak dalej, no bo ja mniemam, że też może parę osób się wybiera, a może parę osób się nadal zastanawia, czy warto. No tak, znaczy ja jestem w komisji w Radzie Programowej ścieżki Business i Marketing, więc jakby nie wiem, czego się spodziewać, bo problem. Wydaje mi się, że w tym roku będzie Business Marketing będzie miał bardzo ciekawe wykłady. I było sporo rzeczy, które są interesujące. Najbardziej tam na przykład takie są ciekawe rzeczy, które najbardziej lubię, czyli wnoszenie wiedzy spoza marketingu i game devu do game devu, czyli zachowanie behawioralne, psychologia i tak dalej, czyli coś, czego instynktownie nie wiemy, a może pomóc, bo to często jest fajna wiedza, które mają inne branże, a my nie wiem, czy zawsze z nich korzystamy, na pewno powinniśmy. Pochwalę się, że GOG będzie miał 2 prelekcje fokusujące się właśnie na klasykach i game preservation, też zachęcam. Szkoda nie wykorzystać okazji. Postaram się zajrzeć. Dobrze, mam nadzieję. Także, ale wiesz co, wydaje mi się, że Dragonsy są bardzo lubię, jeżdżę tam od lat. Ostatnia impreza, ostatnie Dragonsy naprawdę były bardzo dobre, z bardzo wysokim poziomem wykładów ogólnie. Teraz mam nadzieję, że będzie co najmniej tak samo dobrze, o ile nie lepiej. Dobrze. Czyli na to również zapraszamy. I jednocześnie... Tak, polecam, w sensie, ja wiem, jakie są koszty Dragonsów, znaczy wiele kosztują bilety. Ja dodam, że Reboot kosztuje teraz chyba bilet 1700, tak? A kontentowo jest to naprawdę dużo uboższy, plus oczywiście przejazd też jest droższy, bo już nie pociąg, a samolot i koszty wynajmu chałupy. To w sumie nie wiem, tak jakby pewnie rozpiętość krakowska w zależności od standardu może być bardzo różna. Natomiast ten Dragonsy to są jedna z największych imprez w Europie Środkowo-Wschodniej, a może nawet i w Europie. I nawet z punktu widzenia biznesowego, tak, no to co roku widzę tam więcej znanych firm, znanych wydawców, inwestorów, deweloperów, także te Dragonsy się naprawdę robią jednym z centralnych punktów na tej mapie konferencyjnej, zwłaszcza, że chyba te ogólnie konferencje ma też problemy. Ja dobrze wiem, że Nordic to jakoś tak jest na finiszu. No właśnie, ja też tak różnie słyszałem, ale jednocześnie nie wiem, no bo tam jakby... Tam zawsze jechali, z tego co ja słyszałem, bo nie miałem okazji być na Nordicu, ale zawsze słyszałem, że na Nordic jadą duży publisherzy, duże fundusze, duże pieniądze i tam się jedzie dogadać duży deal. Tak? Jakby na digitale nie jedziesz po to. Na digitale jedziesz na dobry panel i gdzieś tam... Kilka razy słyszałem to pod tytułem ja na digitale nie jadę, kto mówi osoba dzisiaj z zachodniej Europy, bo ja już w Polsce ze wszystkimi tam jestem zziomowany, już się wódki napiłem, także nie muszę jechać na digitale. Ja robię robotę i muszę zrobić tam, prawda, KPI-e i dowieść coś dla studia. Ja jadę na Nordiki. I nie wiem, czy dzisiaj jakby jest inaczej, czy się sytuacja odwróciła, czy ona się zmienia. Ale słyszałem to od kilku osób, że na digitale nie jedzie się po to, żeby robić biznes. Na digitale się jedzie po to, żeby zobaczyć, co pokazuje CDEP, Techland i Bici, jakie są panele i rekrutować.
i spotkać się z ludźmi, ale z lokalnej polskiej branży regionalnej. A Nordic jest faktycznie biznesową konferencją, tak? Ale nie wiem, ja wiem, że może się kurczy, ale czy teraz tak jest... Myślę, że może wrócimy, jak ktoś pojedzie, to się może dowiedziemy. Zaproszę kogoś, kto był. Nordic chyba jakoś zaraz będzie, bo coraz albo nawet w trakcie... Ciężko mi, też nie na Nordiku, ciężko mi wiem, że jak patrzyłem, to liczba zachodnich pieniędzy, wydawców i tak dalej na Telkonsach systematycznie rosła, ale faktycznie też jak ty nie mam referencji z Nordiciem. No tutaj ktoś pisze, że na komentarzu Nordic się kurczy negatywne wydarzenie, odpychanie znaczących podmiotów od udziału w rezultacie. Ale to strakujemy, kogoś tam ściągnę pod Nordiku, żeby się wypowiedział, jaka jest skala. Albo może już na digitalach, bo tak naprawdę na digitalach sobie pewnie pogadamy z tymi, którzy się wybierają albo się nie wybierają na Nordiki. Oj, kolejny komentarz, że Dragonsy zaczynają wypełniać tą przestrzeń, więcej wydawców z zachodu trafia tutaj. W sumie nie patrzyłem teraz nawet na listę, czy jest dużo, ale no bo apka jest jakby taka, że tam, no... no sorry, to Miłosz, tak, no zapomniałem, że Miłosz to też Nek. Bo mi się skojarzyło z Nexem z Cybersportu świętej pamięci, ale to już jakby inna kwestia. Więc tak, zobaczymy jaka będzie różnica, jaka jest przyszłość, bo jeśli Nordic się zmniejszy, no to jest olbrzymia szansa dla Digital jako eventu. Mam nadzieję, że KPT ją wykorzysta. Tak, no jakby, a z drugiej strony wiesz, mamy DevGam, który jest małą imprezą, ale mniemam, że będzie w stanie coś tam alternatywnego zaproponować. Zwłaszcza, że kopiują formę rebootową na swoim listopadowym DevGamie w Portugalii, więc zobaczymy, jak to się ułoży w tym wszystkim. Ale dobrze, ja rozumiem, że zostały ci ostatnie 3 minuty, tak. Więc ostatnie słowo księdza prowadzącego, tudzież ogłoszenia parafialne. Już ostatnio mówiłeś, prawda, swoje predykcje, czy nie predykcje, ale powiedz mi, co ci jeszcze w duszy gra dzisiaj, jako graczowi i emerytowi, nie emerytowi, ekspertowi, no jak to się ładnie mówi na LinkedInie, branżowemu ekspertowi. Co ci dzisiaj w duszy gra, jako graczowi? Szukam gry, w której się zakocham. W sensie brakuje mi. No, I get you. Tak, żeby wiesz, bo jestem w tym asyście trochę tak już, jak ten syndrom Szokholmski, tak już tam włożyłem pewnie ze 100 godzin. Baldur's Gate. Chciałem bardzo skończyć Baldur's Gate'a w końcu. Gram z kolegą w kopie po raz trzeci, w sensie podchodzę do grania w kopie i być może niedługo skończę pierwszy akt. Mam w tej grze już 300 godzin zagranych, ale chciałem chociaż czasem skończyć. Tak? I uważam, że to jest gra jedna z najlepszych gier ostatnich czasów, w sensie wow. I jestem bardzo ciekawy, jak bardzo pozamiata i zmieni branżę GTA 6, co tam będzie w modelu biznesowym, jakie będą modele płatności, jakie będą rzeczy, które potem zmienią ten świat, no bo że zmienią i widziałem gdzieś porównanie, że Burj Khalifa, czy jak się nazywa ten wielki budynek w Dubaju, to jest tańszy i szybciej zbudowany niż GTA 6, w związku z czym będziemy mieć do czynienia z największym wydarzeniem popkulturalnym wszechczasów, a może w ogóle z największą czymś, co powstało, tak? Więc jestem bardzo ciekawy, co tam będzie i jak bardzo... Nowych Star Warsów nie będzie. Będzie nowy Władca Pierścieni, ale jako side movie, a nie full on, więc będzie trzecia Duna, tak? Więc to chyba tylko porównywalne, tak? Nawet moim zdaniem to nie ta sama liga. Tak, no właśnie o to chodzi, tak, więc tak, absolutnie to będzie największe popkulturowe wydarzenie świata, historii i wszechświata, którego znamy do dzisiaj. Ja będę grał, żeby fabułę poznać GTA. Ja lubię po prostu grać tylko w fabułkę, a zagrać. Tak, i to chyba czekam na GTA 5, żeby było na mobilki, ale to już jakby oddzielna kwestia. No też bym chciał zagrać. Znaczy trochę Kingdom Come, powiem ci szczerze, mnie ostatnio tak ruszyło jako z tymi pięknymi łąkami, że to ma przyciąganie pewne, więc to mnie chwyciło i muszę zeksplorować bardziej. No i tak, i mi już tu wspomina, że Half-Life 3
Oby? Half-Life 3 z nową konsolą Steama, o ile jak faktycznie robią, to był to piękny motyw, żeby być grą startową. Ale to w kolejnym odcinku, bo z 15. Dziękuję ci, Piotrze, bardzo. Powodzonka Ja i również widzimy dziękuję, się w bardzo Krakowie. czekam. Do usłyszenia. Poniedziałek 18. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Hej. Pa, pa.